Takie zwierzaczki. I... O kurwa. Ale taki pieseczek w sumie, no trochę większy. Spokojnie, spokojnie. Cześć, cześć, cześć! W tym odcinku zabieram Was do Etiopii, a konkretnie do miasta Harar, które leży we wschodniej części kraju. Etiopia to jedyny kraj afrykański, który nigdy nie został skolonizowany. Włosi, co prawda, próbowali przez ponad 5 lat okupacji w latach 30. XX wieku, ale bezskutecznie. Miasto Harar, nazywane czwartym świętym miastem islamu, tuż po Mekce, Medynie i Jerozolimie. To miejsce, gdzie kultura Afryki Wschodniej spotyka się z wpływami arabskimi i indyjskimi. Po co tutaj przybyłem? Jest to jedyne miejsce na ziemi, gdzie ludzie i dzikie hieny żyją w przyjacielskich stosunkach. Co wieczór odbywa się bardzo ciekawy rytuał. Tuż po zmroku dzikie hieny przychodzą na kolację. Wkraczamy teraz w jakąś starą część miasta. Bardzo wąskie uliczki, dużo sprzedawców. Dzisiaj dzień chyba targowy. Bardzo klimatycznie to wygląda. Spójrzcie sami. To tętniące życiem miejsce od wieków fascynuje podróżników swoją kulturą, religią i wyjątkową architekturą. Stara część miasta, zwana Jugol, jest labiryntem wąskich uliczek, które kryją 368 tradycyjnych domów o unikalnych, barwnych fasadach i misternych zdobieniach. Harar to nie tylko miasto, ale także duchowe centrum islamu w Afryce Wschodniej. W jego murach znajduje się ponad 80 meczetów. Spacerując po Starówce można poczuć historię na każdym kroku. Na miejscowych bazarach unosi się zapach przypraw, a kupcy oferują rękodzieło, kawę i tekstylia, jakby czas stanął w miejscu. Harar to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, gdzie różnorodność religijna i kulturowa współistnieje w harmonii. To miasto jest żywym muzeum, które wciąż oddycha rytmem dawnych czasów, zapraszając do odkrywania swoich tajemnic i piękna na nowo każdego dnia. Słuchajcie, dotarłem tutaj w takie miejsce, w którym jest rzeźnik i nade mną, tu może widać orły, które tutaj przylatują. I za chwilę będę miał taką przyjemność, żeby nakarmić te ptaszyska. Like this. Wow. Nie ma. Wow, to było niesamowite, kiedy orzeł zgarnął mi mięso z głowy. Przechodziłem tylko tędy i nagle zobaczyłem, że jakieś ptaki tu się zbierają. Myślałem, że po prostu oni ich tylko karmią, a to można sobie taką przyjemność zamówić. Koszt $1. Nie będę walczył z tym naporem tych wszystkich przewodników, po prostu wziąłem jednego. $3 mnie nie zbawią, czy 5, nie wiem, ale wiem, że wtedy reszta ich nie podchodzi. Yeah, 600 is old. Is it? Yeah, it's Okay. the traditional house. Okay. Can we have a look? Mam tu jakiegoś lokalnego przewodnika, spoko. No. Dom, który ma 600 lat. Hello, sorry.
Sorry, I know, sorry. Jeden z najstarszych tutaj w Harar. Piękna fasada, unikalna. Jakieś mają tutaj święto. I'm very well. How are you? Oh, sorry. Oh, yeah? Sure? Okay. Zaprosili mnie do środka tego pięknego domu i będę miał możliwość zjedzenia jakichś tutejszych specjałów. Podobno wesele tu się odbywa, nie wiem czy dzisiaj, ale to miasto muzułmańskie, więc no, filmować kobiet nie wolno. What we are having here? The rice? Rice and some. Wow, awesome. Take one. Awesome. Take more. Wow. Thank you very much. Welcome. Namaste Ganaro. How long does it take, the wedding? For Tomorrow. Oh, tomorrow? Tomorrow, yeah. Okay, one day? One day only. Okay, only, but... Engagement. Oh, so there is a party for engagement too. Yeah, Okay. Your daughter. Her daughter. All the best for her, you know. He- How old is the couple? Around 20 years. 20 years? Yeah. Okay. Both of them? The male around 25. 25. Awesome. Thank you for having me here. Welcome. No, czuć lata tutaj historii na tych uliczkach. Zobaczcie jakie wąskie. Klimatyczne, uwielbiam takie miejsca. This one. Jaki malutki egipski mosk z XVI wieku. Wow. W Harar znajduje się ponad 150 meczetów i tylko 9 kościołów różnych odłamów katolickich. Protestanci, baptyści, ortodoksi. Jest to czwarte najświętsze miasto islamu. Islam jak dotarł do Afryki, jakieś osoby związane z prorokiem Mohamedem, to właśnie osiedlili się tu. Z wizytą u kowala lokalnego. Obczajcie. Tell my baby that it's time to go. When I'll be back, I don't really know. But I'm a brow fingers one to the bone. That's what Is I that the gotta chart? do to make a home. No. To są te liście tego narkotyku tutaj, który wszyscy żują. To jest ten czad. Przez kraje zachodu jest uznawany za narkotyk, a tutaj to po prostu ludzie żują. Różne są reakcje z tego co słyszałem. Albo pobudzeni, albo jacyś ospali. Nie wiadomo jak na kogo zareaguje. Zbieranie drewna na opał to jeden ze sposobów na zarobienie pieniędzy. Ładunek, który przewozi jeden osiołek, wymaga pracy 2 osób przez cały dzień. Wartość wyceniona jest na około $5, pod warunkiem, że drewno jest wysokiej jakości. Zbieraniem drewna zajmują się kobiety i dzieci. Wkręciłem jakąś dzielnicę, co sprzedają bardzo dużo tego czatu. Dużo widzę ludzi takich oderwanych trochę od rzeczywistości.
Zobaczcie jak sprzedają. Okay, very good. So what about for beer? No, you drink beer? No, I don't drink. No smoke, no drink. No woman, no life. Polska, yeah. Poznan city or other city? No, I'm from Krakow. Krakow. I have one friend, Poznan city. From Poznań. Okay. Thank you, sir. So you are sewing here. Yeah, I'm showing here. Plus, this is Harar traditional money bag. I say Okay. for tourist every time. So you carry a lot of money. Many country. Okay. Send. Okay. My grandma used to have one of those sewing machines. Yeah, reminds me of her. Yeah, old man. And when I was a kid, I was sitting here, and I was playing like with the steering wheel Yeah. when I was little. He has that. Tutaj ta maszyna przypomina mi czasy mojego dzieciństwa. Moja babcia była krawcową i często się bawiłem przy takiej maszynie. Tutaj pod spodem jest takie koło zamachowe i pedał, który się naciska i wtedy maszyna szyje. On tu chyba ma podłączone już pod elektryczne, ale mniej więcej to tak wygląda. I jako 4-5-latek siadałem na tym bardzo niewygodnym, ruszającym się siedzisku, czy tak to można nazwać, na tej platformie, którą się naciska, żeby koło się zamachowe wprawić w ruch. Ja na tym siadałem, to się całe ruszało, jak ja kręciłem tym kołem i wyobrażałem sobie na przykład, że jadę na rynek w Krakowie i w głowie odgrywałem scenki. Może stąd mam taką dobrą pamięć do miejsc i do topografii. Gdzieś to się tam obiło dzieciństwo. Okay. Countryside people, it's a put money. But for My name is Muhammad Abdullah. I have been born in Harar. It boasts about 1,000, more than 1,000 years age. More than 1,000 of years age. Okay? And UNESCO has named this city the city of love, peace and tolerance. Poznajcie Joela. On poprowadzi nas w bardzo ciekawe miejsce. Jest to zupa, w którym jest zamoczony ten naleśnik. Ma mięso, różne przyprawy, dużo pieprzu, który można sobie dozować samemu na boku. Gotowane mięso, nie surowe. Jest takie wszystko dosyć miękkiej konsystencji, ciekawej tekstury. I słuchajcie, jest kawałek ziemniaka nawet. Oj, dawno ziemniaka nie jadłem. Ziemniak, 8 cud natury. Dużo cebuli. Cebula jest tu generalnie wszędzie. Wszędzie są te placki injera. To ten jest akurat inny, bo jest zamoczony w tej zupie. Zawsze było, że to ja brałem rękami i moczyłem w jakimś tam sosie. Skonsumowałem tą fajną zupkę. Ciekawa, bardzo sycąca, bardzo paląca, bo dotarłem do tego miejsca, gdzie jest bardzo dużo pieprzu. Aż mnie przytyka teraz. Ale co chciałem powiedzieć, słuchajcie, ludzie są dookoła świata tacy sami. Popatrzcie dookoła mnie. Zbierają się na kawę, siedzą, jedzą, piją, rozmawiają, cieszą się życiem. Czym my się różnimy? Niczym. To są tylko szczegóły, w jakim akurat w danym momencie miejscu jesteśmy, prawda? Więc to jest wspaniałe. Warto podróżować. Przyjeżdżając do Etiopii, słuchajcie, można odmodnieć. Dlaczego? Nie ze względu na jakieś tu specyfiki, na te różne liście, które żują, ale po prostu jest tutaj czas i kalendarz inny. 8 lat wstecz. Oni przyjmują, że Chrystus urodził się w IX wieku naszej ery, więc od tamtego czasu liczą. I ten kalendarz etiopski, dzisiaj jest data 6 maja 2015 roku, a ja nagrywam to 14 stycznia 2020 roku. Jesteśmy w drodze teraz z Joelem w znalezieniu niejakiego Józefa, który opiekuje się hienami, który jakby robi to od wielu lat. Mam nadzieję, że uda
mi się przeprowadzić wywiad z nim. What's Idziemy po tych uliczkach wąziutkich. Joel mnie właśnie poinformował, że docieramy właśnie do rezydencji Józefa. Nie będę nagrywał na początku. Najpierw zapytamy się grzecznie co i jak i mam nadzieję, że się zgodzi. This is the residence of Yusuf. His nickname is Yusuf Pepe. Ipsa, W domu go nie ma. Podobno jest gdzieś tutaj w terenie, ale smaży. ትንሽ የዋህ ጎኑ ይነገር። Bardzo kwaśne. Gorzkie. አሁን ካፌ ሊያደርግ ነው እዚህ ላይ። በጣም Ładne ያምራል። kwiatki. To jest ten słynny አበባ czad. አደርገዋለሁ ላዩ። No, zobaczymy co. አዛጅም ላይ ታለ እኮ ጥላ ማድረግ ነው ከዚህ Co po nim się dzieje. ስማ Salam. Salam. Okay. Okay, I'm good. Taki. I'm Michał Yusuf. from Poland. Yusuf. Pleased to meet you. Yusuf Pleased to Mumin. meet you. Okay. Badahna zugaber amata. ዌልካም ቱ ሀራር Thank you so much. To był mój pierwszy wywiad, jaki w życiu przeprowadziłem. Salam Yosef. Salam. How are you? How are you? Naga. Faya. Can you tell us about your relationship with the hyenas, please? እሺ ግንኙነት ከጅቦቹ ጋራ ድሮ ስጀምር 3 አባ ነበሩ በለው እያሉ እኔ ሳስበላቸው እየበዙ መጡ። ገንዘቡም ብዙ አልነበረኝም፣ ሰውም ብዙ አልነበረም። እየበዛ ሰውም ማየት ጀመር። People say that hyenas are very, very dangerous. ድሮ ነበረ፣ ድሮ አስፈሪ ነበረ። ሰው ወደ እርሻ መሄድ ተውና መቃብር ውስጥ እያለ ያለውን አውጥቶ ይበላ ነበር። Can you tell us about your first meeting with hyenas? How was it? ጅቡም እኔም ነከሰኝ፣ እኔም በላኝ። ሆዴውም እንደዚህ በጥፍር ታቀውና ይሄንን ጥርሱ አፉ መክፈት አቃተውና በጥፍር ያው Wow. ያው ይሄ ሁሉ ራስ በሙሉ ይሄ የተሰፋ ነው። ይሄ አዎ እንደዚህ ገፎት ይሄ ቆዳውን ይሄ ትርፍራፍ ሰው የበላበትና በቃ ትርፍራፉ ነው ብለው ወዳው እሱ ጊዜ ነው እንጂ በቃ ሆዱ ውስጡ ነኝ እኮ። So how many hyenas he counted in his life? እዚህ አካባቢ 100 ይበልጣሉ እኮ 100 ይሆናሉ። How long is the hyena living? በቃ በደንብ ከቆየ 15 ዓመት። And how many of them they are living right now? ድሮ 70 ነው፣ አሁን እየበዙ ነው።
So, what is this meat you are feeding hyenas? የግመል፣ የፍየል፣ የበሬ I'm really, thankful for the interview he has given, and my full respect that he is very, very strong-minded person and a man. So all the best from Polish people. ገለቶሚ Shukran. ገለቶሚ አላውቅም በለው ሆዴ ውስጡ በለው ሆዴ ውስጥ የተነበበ አለ በለው I don't know how to read, how to write, but I am a book, he says. Yes. My mind is a book. There is too much inside my mind, he says. It can be so many books. When you come other time, I will tell you a history like a book. So now his son is the manager, yeah? አሁን ልጅህ ነው አሁን አስተዳዳሪው ቢዝነሱን ረን የሚያደርግልህ። He is a boss now. Okay, this is a new boss, yeah? The son of Yusuf, Abbas, the new boss of the Abbas, Hyena man. yeah? The new Hyena man. Znajdujemy się w miejscu, w którym co wieczór między 7 a 8 karmione są hieny. To tutaj na tych pagórkach Józef nauczył hieny, żeby przychodziły na kolację. Tu przede mną są jakieś pozostałości kości z innych dni zapewne. Zobaczcie, są nawet zęby. To jest chyba padlina jakaś po wielbłądzie. Głównie tym je karmią tutaj. Przekonamy się już za parę godzin. Zapraszam. Gurage, Silte. Somali and Oromo they are Cushitic. They spoke Cushitic language. Wybrałem się tutaj z Joelem na krótki spacer. Opowie nam parę ciekawostek na temat hien. Joel, can you tell us about the Ashura hyenas? holiday. Yeah. Yes, the whole day. In Harar, there is only one places in Ethiopia to celebrate Ashura holiday. Ashura holiday is a holiday feeding a porridge with the pure butter to the hyenas. The Ashura holiday, it's believed, started from 10th century to 12th century by a champion saint of the city, Sheikh Abadr. He used to rule the city of Harar 2 times, and he started feeding a porridge to the hyenas because the hyenas were attacking the Harari people and their pet and their animals since a very long time ago, around 12th and 10th century. So that to establish peace between the hyenas and the Hararis, Sheikh Abadr or Umar al-Rida, the later kings of Harar, who start feeding the porridge to the hyena made from different cereal with a pure butter. That is a promise between the hyenas and the Hararis. Different places. In Muslim and in Harari belief, the hyenas will eat a jinn. You know jinn? Jinn? Yeah, a kind of spirit and devil. It resembles like small animals. The hyena will eat that animals. In Amharic we call jinni, and in the Muslims they call jinn. Yeah. The jinn is too small animal, Okay. but they are conscious, but only seen by religious people and by the hyena. Yeah, religious people who know about witchcraft. Okay. In Harar, so many people, they know about witchcraft and spelling. Wow. Yeah. The skin of the hyena also, his sheet, his eyelash, used to make witchcrafts. Which person treat the person who is out of his mind? Yeah, Can he mostly take him back? the Christian Orthodox, they have a holy water Yes. to treat the one who is who is out of has his mind. ill, yeah, they have a holy water. The Muslim, it's difficult. There is no cure. Okay. But for Orthodox Christian, There's they a have way. a holy water.
Okay. If they believe and if they baptized by the holy water, they will be cured. No, ciekawe rzeczy mi tu opowiada Joel. Jak ktoś straci panowanie nad własnym mózgiem, czyli odleci, to jeżeli jest ortodoksyjnym katolikiem, to jest dla niego szansa poprzez dotknięcie święconej wody. Jeżeli ktoś jest muzułmaninem, to już nie ma powrotu. From around here there is a nice view. The old city as well as surrounding place. Wchodzimy teraz na teren lokalnego cmentarza i Joel nam opowie kilka rzeczy na ten temat. He was born in 1883. Baskets, you see? My mother also make a baskets, you see? You make the baskets from this. From this, yeah. What is the average life duration in Ethiopia, roughly? It's 45 mostly. 45. 45. Wow, that's very young. Very young. Wow, look at the view. Yeah, it's Amazing. very flat. Aishamsa Abdi Dawid, she is a woman. The woman grave for a Muslim is like this. Okay, there is something like in the middle. Yeah, yeah. Woman and the man grave in a Muslim. What is this? Is a new grave? A new grave. Not buried, no one. But Okay. it is ready. And what is this here? It's a shelter, you know. It's a shelter. Yeah. When people chewing cut in a plain surfaces, they come by tents. Yeah, to hide from the sun. Na horyzoncie stadion przykuł moją uwagę. Mieliśmy jeszcze trochę czasu do zachodu słońca, więc poprosiłem Joela o spacer w tamtym kierunku. Nie sądziłem, że skrzyżujemy drogi z uzbrojonym strażnikiem. This is the shit of the hyena. It's a white, see? See? Hyena shit. Hold on. That's why his So shit is- this is a pool of hyena shit, Yeah. yeah? He also ate ashes. Wow, and the ashes and the bones, yeah? Yeah, ashes, bones, skins. His intestine can digest this all, Wow. and he will eat also ashes. Yeah. This is a plantus. We make from it rope. You know rope. You can see. You see like this. Yeah. It's the structure is like this. We peeled this cover. Okay. Then we mix it. We twisted it. Then we made from it a rope. Look her eyes. Yeah, really nice. Wchodzimy teraz na teren miejskiego stadionu, który jest podobno cały czas konstruowany czy budowany. Jest już wieczór, trochę mnie ścina z nóg.
This bridge also constructed together. Wow, no. Jeżeli to jest w konstrukcji, to chyba się zatrzymała, ale wiele lat temu. Joel, Yo. is it possible to get inside? We are approaching to the gate. We're gonna ask them Okay. if it's So possible. there is a security. Maybe. Ah, abo. Mamy trochę szczęścia. Ah, lalu Stadion fi jest mali. otwarty. Widzę tam Ega. jakichś ochroniarzy. Nie wiadomo z którego Mali piętra w ogóle nutiasi bar. krzyczą. Ktoś nas widzi. Mali senu fi indandau. Seni indandau. Tam jest ktoś. Ah, karana chitiga. Aye. Wygląda jakby się miało zaraz to wszystko zawalić. O, kozy widzę. Ha? Asuma bar warra Yusuf Hello. dufne bar sahibi. Waraba hanyaanu ka galgala dhufi je Abbas. Sorry. Abbas Yusuf hin beektu asitti. Warra Dabadu. Dem. Dabadu. Ah, rondo. Ha? Po krótkiej, ostrej dosyć wymianie zdań Joel załatwił wejście tu na stadion, bo pan z pistoletem o skrócie AK-47 nie był w ogóle zadowolony, no ale to moja wina, bo zacząłem filmować, zanim się go zapytaliśmy. Nawet nie chciał pieniędzy, po prostu chciał nas wygonić, no bo że się niekulturalnie zachowałem, bo on tu jest szefem. W pełni to respektuję, przeprosiłem. Troszeczkę skłamałem, że chciałem to swojemu synowi pokazać. No, ale pokażę córce. Dowiedziałem się, że ochroniarz ma syna, więc tak zagrałem troszeczkę na emocjach jego. No i pozwolił nam tutaj wejść na ten stadion. Zobaczcie sami. Do you know what is the capacity? It's 45,000. What is this statue here? This is Harari basket. Oh yes, yeah, but it's like a more long one than this. It's made from metal structures. Me the bedroom kubba wajji wanta ka godiga. Paranoia. Starczy piłka i zabawa w grze. To jest fantastyczne. Gdziekolwiek nie pojedziemy, to piłka rozwiązuje wszelkie, że tak powiem, problemy. Mało tego, Lewandowski mi rozwiązuje i otwiera wiele drzwi, już się przekonałem to w kilku krajach, bo mylą mnie z Holandią. Poland. Nie kojarzą za bardzo, mało kto kojarzy Polskę i często słyszę, że Holand no to Van Persie. Ale jak powiem Lewandowski, no to już jest coś im tam, że tak powiem, w głowach świta. Welcome. Benvenuto. What is your name? My name is Michał. Michał. Yeah, I'm from Poland. I like your smile, man. Koflingeti bareedaadha. Pleased to meet you, man. Pleased to meet you. Bye-bye, guys. Bye-bye.
Watch out. Be careful. Wow, what a view. There is this W mountain on the horizon, yes? It's about 4,000 meters. About 4,000 meters. So, yeah. W mountain. Its real name is Kondodo mountain. Kondodo mountain. Bo zupełnie niespodziewane na spontanie przyjście na ten stadion przykuł moją uwagę na horyzoncie i zapytałem Joela, czy możemy tutaj przyjść. No i udało się, nawet przekonaliśmy, o, to nie jest łatwo, przekonaliśmy pana z kałasznikowem na bramie. A już nas wyganiał i to dosyć tak poważnie. No nie ma żartów, tu ludzie z bronią. Można sobie zażartować, wyciągnąć komórkę, a dostać w zamian kulkę. Zwłaszcza, że dzisiaj wieczorem, już za godzinę, będzie karmienie hien. Wow, już się nie mogę doczekać. Ekscytacja narasta. I nastała ciemność. Pod osłoną nocy wsiedliśmy w tuk-tuka i zmierzamy na karmienie hien. Czuję, że żyję, kochani. Przybyliśmy na miejsce. Słychać powoli jakieś nawoływanie. Powoli nerwy wchodzą na odpowiednie wibracje. Józef się jeszcze modli, ale wyjdzie do nas na karmienie. Alto. Okay. What? Everyone, come in, sit down. Okej. To jest ten moment, kiedy Józef zaprasza mnie. Okay? Jest. Ha. Ha. Ciepło. Słychać ich oddech. Ha. 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 Normalnie ciapnęła przy moim uchu. O, Hoi hei. ciepło. Ada kamar. Ha. 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 Taka hiena. Allati. Jumbo. Buki. Hoi hei. Ha. Ha. Podobna do... Ada kamar. Okay? Ha. In my mouth? Yes. Ale żre całe. Ja. Hoi hei. Fudiga. No delikatne są w sumie. Ha. Ha. Food. Food ya. Hey, asbeb. Ega. Ala. Alt.
ballitti as deem. Ho, foot, ballitti, foot. Hit, balage, Prawie mnie wyrwało. kalbi. Słychać ich normalnie na odległość paru centymetrów. No ale tak podchodzą przecież, prawda? Lecimy dalej. Taki papierosek trochę inny. He? Oh, ha, hey. Food ina singe. Food, hey. Ho. Nie wiem, co jest bardziej straszne. Dubbisi, hey, ho. Ucho czy palec? Ho, hey. Ho. Bardzo spokojne. No takie Chodź. dalmatyjczyki, tylko Góry się. troszeczkę w innym kolorze. Ho. Can you ask yourself, Ho, hey. is there any of these hyenas can jump on my back? Jambo, hada kamar. Allah tukandili. Jambo. Eh? She's not coming today. Oh, it was yesterday. So I was quite lucky. Kamata? Aun dasaleng balaw. I am happy because you got her yesterday. No, to jest Chodź, delikatna. Altu. Tamta mi prawie zęby wybyła. Ho. Hey, ho. Wow. Yes. Wow. Eh? Hey ya. Ho. Jump, Dharma, jump. Ho. Ho, hey. Jambo. Niesamowite te zwierzęta, ale z drugiej strony przerażające. Tanabicha git. Kuno taamata. O, ale adrenalina Didemi buzuje piwahi. we mnie. Finish. Thank you. Wow, jeszcze troszeczkę mi rączki chodzą. Nie widzę tu w ogóle ziemi. O, co za dzień, słuchajcie, niesamowite. Namasę genalo. Ay ma masaginalaw. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for having us. A, Dziękuję bardzo, że nas przyjąłeś. To było coś niesamowitego. Józef we własnej postaci, człowiek, który karmi hieny. To jest ojciec hien. Dziękuję, że byliście z nami. Michał Rusin, Solo po planecie. Subskrybujcie, lajkujcie, pomóżcie mi w dalszych takich przygodach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Ayye. Thank you so much. Ayye, Thank you so much. Ayye. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Okay.